Cześć! Dostałem do testów kamerę, o której test wiele osób prosiło w komentarzach pod moimi filmami. Chodzi o kamerę na kartę SIM z wbudowanym akumulatorem i panelem solarnym, ale żeby miała duży zoom optyczny. W tym filmie przetestuję taką kamerę od firmy JWOJA. To całkowicie niezależna od źródła zasilania i domowego internetu solarna kamera na kartę SIM z aż 36-krotnym zoomem optycznym. Kamera występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej i białej, oraz w dwóch wersjach komunikacji, Wi-Fi oraz 4G na kartę SIM. Według deklaracji producenta kamera jest 8-megapikselowa, posiada dwa obiektywy, a w zasadzie dwie kamery, jedna nieruchoma i druga na zdalnie sterowanej w pionie i poziomie kopułce. Posiada 10W panel solarny oraz akumulator o pojemności 20 000 mAh. Obydwie kamery można ustawić w zakresie 355 stopni w poziomie oraz dodatkowo tę dolną 90 stopni w pionie. Posiada dwukierunkową komunikację audio. Obudowa wykonana jest z metalu w klasie szczelności IP66, dzięki czemu jest odporna na wszelkie warunki atmosferyczne oraz posiada efektywny zasięg widzenia w nocy do aż 70 metrów. To tyle z podstawowych informacji, jakie podaje producent. Teraz sprawdzimy, co w rzeczywistości oferuje nam ta kamera. Na początek sprawdźmy, co zawiera opakowanie. Mamy skróconą instrukcję kalibracji kamery oraz pełną instrukcję w języku angielskim. Dostajemy też kartę SIM EJ Club, ale z tego, co udało mi się sprawdzić, to pakiety danych możliwe do zakupienia nie są zbyt atrakcyjne cenowo w porównaniu do chociażby trzech największych operatorów działających w Polsce jak Plus, Orange czy T-Mobile. Wiele osób pisało w komentarzach pod testem ostatniej kamery na kartę SIM, że warto zainteresować się kartami sprzedawanymi na Allegro, głównie z Orange, z pakietem danych kilkuset gigabajtów do wykorzystania np. przez rok. Bez żadnych abonamentów i konieczności doładowywania co miesiąc w cenie około 50 zł. Przykładowy link umieszczę pod filmem. Następnie mamy elementy montażowe, kołki, przewody, uchwyt oraz 5-metrowy przedłużacz do panela słonecznego i najważniejszy element zestawu, czyli kamera. Kamera jest dosyć masywna i ciężka, rzeczywiście wykonana w większości z metalu. Na ruchomej kopułce mamy duży obiektyw z 36-krotnym zoomem. Na dole mamy czujkę PIR, która wybudza kamerę po wykryciu ruchu. Pod górną kamerą mamy drugą czujkę PIR i to jest moim zdaniem świetne rozwiązanie, ponieważ będziemy mogli ustawić kamery tak, aby obejmowały nam dużo większą przestrzeń i bez względu na to, czy ktoś podejdzie z lewej lub prawej strony, kamera zawsze uruchomi nagrywanie. Górną kamerę możemy ustawić ręcznie w poziomie w praktycznie pełnym zakresie 360 stopni. Nad obiektywem widać dwie diody, które posiadają soczewki skupiające, odpowiadające zapewne za zwiększenie zasięgu podświetlenia przy dużym zoomie. Pod gumową zaślepką mamy przycisk Reset, gniazdo na kartę pamięci oraz kartę SIM i jakieś nietypowe gniazdo zapewne serwisowe. W zestawie oczywiście znajduje się też panel solarny, który wygląda nietypowo, ponieważ pokryty jest chropowatą fakturą. Pakiet akumulatorów zintegrowany jest razem z panelem. Teraz ważna uwaga, ponieważ straciłem trochę czasu zanim do tego doszedłem i już byłem niemal pewien, że dostałem uszkodzoną kamerę. Przed zamontowaniem i podłączeniem panela do kamery należy otworzyć obudowę akumulatorów i odkleić z ogniw papierowe przekładki, które zostały tam założone ze względów bezpieczeństwa na czas transportu. Następnie podłączcie akumulator do ładowania, np. ładowarką od telefonu i naładujcie go do pełna. Oznaką pełnego naładowania jest zgaśnięcie zielonej diody. Uważajcie też, bo obok gniazda USB-C jest otwór opisany jako reset. Nic tam nie wkładajcie, bo takiego przycisku tam nie ma, ale za to jest płytka od zarządzania zasilaniem akumulatorów, którą można uszkodzić wsadzając tam na przykład jakiś drucik. Zanim doszedłem do tego, że brak zasilania spowodowany był tymi papierowymi przekładkami na akumulatorach, to próbowałem tam wkładać miedziany drut. Na szczęście nie było tam wtedy zasilania, bo zapewne skończyłoby się to tragicznie dla tej elektroniki. Ten przewód odpowiedzialny jest za ładowanie z panela słonecznego, a ten drugi łączymy z kamerą.
panel możemy zamontować na uchwycie kamery lub poza kamerą na oddzielnym uchwycie z wykorzystaniem dołączonego 5-metrowego przedłużacza, w przypadku gdyby miejsce montażu kamery było poza zasięgiem słońca. Ja zamontuję panel na uchwycie kamery za pomocą dołączonych elementów montażowych. Śruby do montażu uchwytu na panelu nie są zbyt dobrze spasowane z gwintem w obudowie panela i trzeba było użyć dużo siły, aby je rozkalibrować przy pierwszym wkręceniu. Po zamontowaniu panela musimy połączyć przewody. Niestety montaż panela na uchwycie kamery ogranicza trochę regulację anten i nie możemy postawić ich w pionie. Na zdjęciach w ofercie wygląda to trochę inaczej. Do zestawu dołączona jest penseta, aby łatwiej zainstalować kartę SIM oraz kartę pamięci. Kamera obsługuje karty pamięci do 128 GB, ale z racji tego, że zapisuje tylko po wykryciu ruchu, to nie musimy się obawiać, że to zbyt mała pojemność. Pamiętajcie, aby przed zamontowaniem karty SIM zdjąć z niej PIN. Można to zrobić instalując ją na chwilę w dowolnym telefonie komórkowym i znaleźć taką opcję w menu. Po zamontowaniu karty SIM i karty pamięci włączamy zasilanie kamery włącznikiem pod gumową zaślepką przy gnieździe USB-C na panelu solarnym. Teraz czekamy, aż dioda na przedzie kamery zapali się stałym niebieskim światłem. Pamiętajcie, żeby być pewnym, że mamy wystarczający zasięg operatora, którego kartę SIM zainstalowaliśmy w kamerze. Gdy dioda świeci ciągłym niebieskim światłem, możemy dodać kamerę do aplikacji. Aplikacja do obsługi tej kamery to uBox. Aplikacja jest w języku polskim, więc postępujemy zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie. Kamera została dodana, więc zamontuję ją teraz na zewnątrz i przetestujemy jej wszystkie funkcje. Logujemy się do kamery. I teraz mamy takie funkcje. U góry możemy zmienić sobie jakość podglądu HD lub SD. Widać, że się zmienia ilość szczegółów. Tutaj mamy zasięg internetu, sieci komórkowej. Jest 4G, ale na dwie kreski w tym przypadku. Poziom naładowania baterii, tydzień czasu ona sobie wisi i powiedzmy, że dziennie od kilku do kilkunastu razy się wybudza. Jest naładowane do fulla, także nawet takie słabe światło w jakiś sposób ładuje. Teraz tak, trochę nielogicznie dla mnie jest to ustawione, ponieważ ten dolny widok to jest z tej kamery górnej. Natomiast to jest tutaj na tym górnym obrazku kamera ta z zoomem, którą możemy regulować sobie zdalnie, lewo, prawo, góra, dół. Tutaj mamy taki głośniczek przekreślony, możemy włączyć na słuch. Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Halo, halo. Teraz tak, tu możemy sobie oczywiście zrobić zdjęcie z tego aktualnego widoku. Tu możemy coś powiedzieć do osoby stojącej przy kamerze na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tu oczywiście możemy nagrać sobie film z aktualnego widoku, to co teraz tutaj widzimy. Teraz tak, tutaj na dole mamy przełączenie się pomiędzy chmurą a kartą pamięci. Widzimy, że tutaj mamy różne zdarzenia z karty pamięci. Mamy u góry taki kalendarz. Kamerę mam od 29 listopada zamontowaną i możemy tutaj sobie wybrać jakiś dowolny dzień. Załóżmy tam, nie wiem, z środka tygodnia. No i mamy tutaj wszystkie zdarzenia, co tam się działo, tak? Możemy sobie odtworzyć. Tak jak widać. I możemy tutaj tą strzałką w dół taką ściągnąć to nagranie. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy przełączanie podświetlenia podczerwieni na widzialne światło białe. Działa to w nocy, możemy sobie to zamieniać. Domyślnie jest podczerwień. Tu jest ikonka, która spowoduje powiększenie obrazu. Tak to wygląda. Tutaj mamy taką ikonkę góra-dół, lewo-prawo, która otwiera nam bardziej zaawansowane funkcje związane właśnie z regulacją
góra, dół, lewo, prawo i zbliżenie. O, tu właśnie możemy sobie tą ikonką rozszerzyć, żeby mieć dostęp do zoomu. I teraz tak, co my tutaj mamy? Ustawienia wstępne. Aha, czyli tutaj możemy dodać sobie różne pozycje, na które po prostu kamera będzie sobie zerkać. No załóżmy, że tam nazwiemy to 1, jakiś tam preset. Możemy ustawić sobie ich kilka i rozpocząć race, czyli pewnie ona będzie sobie przechadzała się co jakiś czas na różne pozycje, które sobie tutaj zaprogramujemy. I teraz no, musielibyśmy pewnie poustawiać ją na różne sposoby. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Zaraz zrobimy sobie jeszcze inaczej. Reset PTZ. Ten kwadracik z tą kropką po środku to jest taka funkcja, która pozwala nam dzięki tej dolnej kamerce, znaczy temu dolnemu widokowi, przesuwając sobie w różne pozycje ekranu, ustawiać tą kamerę na kopułce. Kliknij przycisk w górę i w dół na patelni, aby dostosować położenie kamery. Patelnia to chodzi o ten po prostu manipulator góra, dół, lewo, prawo. Tak, aby dwie kamery skupiały się na tym samym obiekcie. Czyli mamy tutaj tak, na dole kamera jest, tak jakby widzi no, końcówkę tutaj tej kostki i musimy teraz tą górną ustawić w ten sam sposób. To jest taka pierwsza kalibracja. No załóżmy, że coś takiego. OK, tu potwierdzamy. I teraz, jeżeli mamy to już tak jakby zsynchronizowane, możemy sobie przesuwać w różne miejsca na obrazie i ona będzie się tam przesuwała. Jest to fajna opcja, bo na przykład na tym dolnym ekranie mamy podgląd taki ogólny, tak? A tą kamerę z zoomem załóżmy, że ustawiamy sobie na maksa. I teraz chcemy sobie zobaczyć, co się dzieje w danym punkcie na zbliżeniu. Już dosyć szybko reaguje. OK. To jest maksymalne zbliżenie, 36-krotne. Tam na płocie jest tablica rejestracyjna. To jest dokładnie 60 metrów od tej kamery. Ona teraz nie złapała ostrości, ale tą ostrość możemy sobie dostosować. Jest też taka funkcja jak kalibracja ostrości, można to włączyć. Zaraz zobaczymy, czy to się samo skalibruje. Dobra, skalibrowała się. No to jeszcze raz. O, i teraz ostrość jest poprawna. Widać wyraźnie ten napis. Rejestracja jest dokładnie 60 metrów od kamery. Także myślę, że jeszcze dalej potrafiłaby tak jakby zarejestrować obraz na tyle wyraźny. Myślę, że jest nawet 80 metrów, gdzie ten napis byłby czytelny. O, to tak mniej więcej działa ta funkcja wyszukiwania właśnie na tym szerokim kącie tutaj i przestawiania kamery, ale ona bardzo sprawnie reaguje, tak jak widać. Te choinki tutaj to one są w odległości 50 metrów. Także też to całkiem fajnie, wyraźnie widać. Tutaj ta akacja z tą jemiołą, no to jest odległość jakaś 120-130 metrów. To wygląda. Aha, i pokażę Wam jeszcze ciekawą rzecz. Tutaj pomiędzy moim domem a tymi tujami jest taki prześwit. Tam jest dom, to jest odległość około 100 metrów. Zobaczcie, jak to wygląda w dzień. Później pokażę Wam w nocy, jak działa doświetlenie pod czerwienią, jak daleko. Jeżeli jest tam coś nieostre, bo widzę, że ostrość jest złapana tutaj
takich gałązkach, które są zaraz tutaj na granicy mojego domu. O, teraz złapała ostrość, także wygląda to naprawdę no, żyleta. To jest w odległości dokładnie 100 metrów ten garaż tutaj i tutaj te okna, tak mniej więcej to jest 100 metrów z tego, co udało mi się na mapie sprawdzić. Może jakby się uparł, to tablicę rejestracyjną by też odczytał. To ustawienie wstępne, no to są, tak jak Wam pokazywałem, te różne pozycje, presety. No załóżmy, że teraz mam kolejny preset ustawiony. Zaznaczę go jako 2. Dobra, i zapamiętamy sobie. Jest to 4. pozycja. No i spróbujemy sobie teraz wywołać. 1. Tu się zgadza. 2. To było na takim małym zoomie. 3. to jest ten duży zoom. I 4. rejestracja. Zgadza się wszystko. I teraz można rozpocząć rejs. Dodaj ustawienie wstępne. Czyli tutaj sobie wybieramy w tych kółeczkach, zobaczcie. W tych kółeczkach wybieramy sobie kolejność. 1. pozycja, 2., 3., 4. Możemy to sobie zmienić po prostu, znaczy ustawić tak jak chcemy. I teraz rozpoczynamy rejs. Czyli najpierw jest ten widok, teraz powinien być tutaj ten na zbliżeniu. Zgadza się. Teraz powinien być ten właśnie oddalenie. I na rejestrację. No i tak w kółko ona będzie jeździła, tak? Można tych pozycji sobie ustawić kilka i ona będzie się tam obracała przez całą dobę w kółko i obserwowała większy teren po prostu. Dobra, teraz co my tu jeszcze możemy sobie sprawdzić? Tu ustawiamy prędkość tego PTZ, czyli regulacji prawo góra dół jest na niską prędkość. Wiadomo, że przy dużym zoomie lepiej jest mieć niską prędkość niż wyższą, bo są zbyt duże skoki. Ustawić wysoką prędkość. To jest najwyższa prędkość obrotu. To jest najniższa. No widać wyraźną różnicę. Obserwuj, zaraz zobaczymy, co to jest. Podejrzewam, że jest to punkt, do którego kamera ma wracać po zakończeniu śledzenia. W tej chwili śledzenie jest wyłączone, ale za chwilę to włączymy, ja Wam pokażę, jak to wygląda. Załóżmy, że jest tak. Czyli tutaj klikając po prostu zmieniamy tą ostatnią pozycję, która była przypisana. Klikamy otwórz i to już teoretycznie jest zapamiętane. I teraz jeżeli ona wykryje tutaj człowieka, będzie za nim sobie tam podążać obiektyw, gdy straci już go z widoku, no to ona się po prostu przestawi na tą pozycję. Tak się domyślam, ale to za chwilę potwierdzimy. O, już się rusza. No, podąża za mną. Zobaczymy, czy wróci na pozycję początkową, jak się cofnę, znaczy jak zniknę. Tak, wróciła na ustawioną pozycję, także ta funkcja działa. Sprawdzimy teraz tutaj jeszcze ustawienia takie dokładne. Tutaj za wiele nie ma. Nazwa urządzenia, no to możemy sobie, wiadomo, tutaj to zmienić, tak jak chcemy. Zarządzanie pamięcią. No mamy informację tutaj, ile jest, jaka jest pojemność karty, ile wolnego miejsca. Można sformatować kartę. Można włączyć przechowywanie w chmurze. Są płatne po prostu plany, które można sobie tam wykupić. Jest to bezpieczniejsza opcja.
Dobra, tu możemy sobie odwrócić obraz, jeżeli mamy w jakiś inny sposób zamontowaną tą kamerę. Tryb widzenia nocnego to jest normalny. Możemy przełączyć na tryb nocny przez cały dzień, no ale to bez sensu. No chyba że mamy gdzieś w jakimś pomieszczeniu, tak, ciemnym kamerę zamontowaną, no to wtedy możemy sobie to tak ustawić. Wykrywanie aktywności, poziom, tu włączamy wykrywanie ruchu, tu jest czułość, wysoki, średni, niski. W zależności od poziomu czułości mamy tutaj informacje o zużyciu energii, tak? Wykrywanie ruchu jest wyłączone, czujki PIR nie działają, po prostu możemy się połączyć z kamerą i tylko w tym momencie możemy sobie tam podglądać przy połączeniu. Ona nie będzie zapisywała żadnego wykrytego ruchu, no ale to jest bez sensu. Także to mamy włączone. Czułość wysoka, średnia, niska. Przy niskiej długi czas wyzwalania, niskie zużycie energii, czyli ona startuje pewnie cały system od zera. Trwa to dłużej, także może nie zapisać znacznej części jakiegoś zdarzenia. Średni jest to krótkotrwały wyzwalacz, spory pobór mocy. Ja mam cały czas na średnim, także jak widać tam nie było problemu z jakimś wydrenowaniem baterii. Wysoki to jest natychmiastowy wyzwalacz, duże zużycie energii i podejrzewam, że no tutaj pewnie już mogłoby jesienią, zimą tej energii nie starczać. I tu mamy specyfikację homoloidalną i to jest właśnie funkcja odpowiadająca za to, żeby kamera nas śledziła. To też dodatkowo znacznie zwiększa zużycie energii. Wiadomo, że tam wtedy działają silniczki, które regulują tą kamerą góra-dół, lewo-prawo, także na pewno zużywają więcej energii z akumulatora. Ustawienia harmonogramu, czyli możemy sobie ustawić, w jakich godzinach ona ma czuwać, w jakich ma być włączona, także to dodatkowo nam może zaoszczędzić akumulator, jeżeli nie potrzebujemy monitoringu całej doby. Czas trwania wideo w chmurze to jest domyślnie 5 sekund. Możemy tutaj sobie ustawić taki zakres 5, 10, 20 i nagrywanie ciągłe. Alarm urządzenia wyłączony, można to włączyć. Zobaczycie jak kamera reaguje. O, teraz chyba mnie wykryła. O. No tak wygląda ten alarm świetlny, dźwiękowy. Dobra, częstotliwość to w zależności w jakim rejonie jesteśmy świata, jaka jest częstotliwość napięcia w sieci. Jest to związane z migotaniem oświetlenia. Wskaźnik LED urządzenia to jest taka kontrolka. Domyślnie ona, jeżeli ma połączenie z siecią komórkową, tak, z LTE czy tam 4G, no to świeci się tam niebieska dioda na stałe. Możemy ją wyłączyć, żeby kamera była bardziej dyskretna, żeby nie była w ogóle widoczna. Dalej, synchronizacja czasu. Oczywiście możemy sobie synchronizować czas kamery z telefonem. Jakiś dziennik przesyłania. Powiem szczerze, że nie wiem co to jest. Można zrobić restart tego urządzenia zdalnie, uruchomić ponownie. My tu mamy jakieś informacje o programowaniu. Można kliknąć aktualizację oprogramowania, ale akurat oprogramowanie jest tutaj aktualne. No i to by było na tyle. Za chwilę zrobimy sobie właśnie taki test, z jak daleka czujka PIR wykrywa ruch. Dobra, idę. Zobaczymy teraz jak mnie wykryje. Już mnie chyba wykryła. Tak. Kamera wykrywa mniej więcej z okolicy 7-8 metrów. Sprawdźmy teraz. To jest jedno nagranie, no to jest dokładnie tak jak mówiłem, jakieś 7-8 metrów. Na średnim ustawieniu, a zaraz jeszcze zobaczymy, może tak dla pewności, na wysokiej czułości. O, tu mnie wykryło, no.
To jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 7, 8 metrów. Teraz podejdziemy z drugiej strony. Jest to na 10 metrach. Czy to coś zwiększyło? Nie sądzę. No, teraz mnie złapało. Dobra, nie zauważyłem jakiejś większej różnicy. No ja tam byłem gdzieś na 8 metrach. Dobra, teraz tak, jakiej jakości są te nagrania? Ściągniemy sobie. Ok. No to jest takie 4-sekundowe nagranie. - 15 klatek na sekundę. No tego nie możemy tutaj nigdzie zmienić, z tego co zauważyłem. No ale 15 klatek to jest taki standard, jeżeli chodzi o zapis monitoringu. I rozdzielczość mamy 2304 na 2592. Czyli cały ten obraz, to połączenie dwóch obrazów z dwóch kamer ma taką rozdzielczość. Dobra, teraz sprawdzimy sobie, jak wygląda oświetlenie wieczorem. Tu już mamy widok aktualny, podświetlenie mamy podczerwienią. Tu możemy zmienić sobie podświetlenie na światłem białym, czyli będziemy mieli obraz w kolorze. No, na tym szerokim kącie wygląda to całkiem przyzwoicie. Natomiast tutaj już tak widać, że jest trochę tych artefaktów. A teraz jeżeli chodzi o zasięg, no niestety świecąc na rejestrację, jeżeli chodzi o większość kamer, które nie mają technologii poprawiania obrazu typu WDR czy BLC, to niestety nie zobaczymy napisów na rejestracji, tak jak widać, po prostu jest odblask. Ale widzicie, że doświetlenie jest dosyć daleko, z tym, że no niewiele tam widać, jest dużo artefaktów. Natomiast jak przełączymy podświetlenie na czarno-białe, to wygląda to następująco. Spokojnie doświetla tutaj na jakieś 60-70 metrów, a nawet, zaraz Wam pokażę, tak jak wcześniej pokazywałem Wam zasięg widoczności tam pomiędzy moim domem. Ta taka faktura, soczewka wprowadza takie zniekształcenia, no ale to widać tylko na jasnych, jednolitych powierzchniach. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Teraz ostrość jest tutaj akurat skupiona na tym krzaku tutaj przy moim domu, natomiast jeżeli sobie wyostrzymy, no to też w jakimś stopniu widać, że doświetla tam tą przestrzeń. To jest 100 metrów od kamery. Czyli ten sąsiedni dom z jakąś taką wnęką garażową. Także jeżeli chodzi o doświetlenie światłem podczerwienią i zasięg widoczności, to jestem naprawdę pod wrażeniem. No, czegoś takiego jeszcze nigdy nie testowałem. Zobaczcie, jak to wygląda, jak skupiona jest wiązka podczerwieni. Ja się przejdę właśnie tam w okolicy tej choinki. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Podsumowując, kamera wyróżnia się szybkim i sprawnie działającym 36-krotnym zoomem optycznym. Na uwagę zasługuje też niesamowity zasięg doświetlenia podczerwienią, bo aż na około 100 metrów.
Jakość nagrań nie powala, ale jest na przeciętnym poziomie jak dla tego typu niedrogich urządzeń. Komunikacja głosowa dwukierunkowa działa sprawnie, głos jest zrozumiały i wystarczająco głośny. Śledzenie postaci działa prawidłowo, ale szkoda, że nie wykorzystuje przy tym zoomu. Na plus zasługuje też funkcja patrolowania, lecz są to funkcje, których wykorzystanie ma sens tylko w przypadku zasilania sieciowego, ponieważ mogą one znacznie szybciej wydrenować akumulator. Maksymalny zasięg czujek PIR, jaki udało mi się zmierzyć, to około 8 metrów. Plusem jest zastosowanie 2 czujek PIR, po jednej dla każdej kamery, co umożliwia nam poszerzenie kąta wykrywania ruchu. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Gdyby ktoś był zainteresowany zakupem takiej kamery, to link umieszczam w opisie. Do zobaczenia. Cześć!